Jak szybki będzie maluch z silnikiem od Uno? Pod koniec lat 90., czyli w czasach, w których umieszczony jest mój symulator, Fiat 126P był w Polsce bardzo popularny. Miał słaby 23-konny silnik, który rozpędza go do około 110 km na godzinę. Na osiągnięcie setki potrzebował grubo ponad 30 sekund. No i teraz wyobraźmy sobie właściciela takiego Fiata. Gość ma trochę fantazji i chce go trochę przyspieszyć. Może zwiększyć moc seryjnego silnika. Albo zastąpić go innym. Do takich modyfikacji często wykorzystywano silniki z Fiatów Uno i Cinquecento. Tych samochodów też było wtedy dużo, a niektóre silniki dało się bez większych problemów zmieścić w komorze malucha. A na szrocie właśnie trafiło się Uno 1.0 Fire. Wyciągnę z niego silnik, wsadzę do malucha i sprawdzę, jak się zmienią jego osiągi. Silnik z malucha już wyjęty. Ten silnik z Uno, który nabyłem, ma tylko 41 koni mechanicznych zamiast 45, bo nie jest w idealnej kondycji, ale mogę spróbować go naprawić. Ok, odzyskałem 2 konie i 2 Nm. I już jest w maluchu. No to pora sprawdzić, jak będzie jechał. - 18 sekund do setki. To 2 razy szybciej niż zwykły Fiat 126P. A teraz wyjadę na miasto i przy okazji sprawdzę prędkość maksymalną. 132 km na godzinę według GPS. Ale myślę, że ma tyle mocy, by pojechać szybciej. Potrzeba tylko dłuższej skrzyni biegów. I już wiem, od czego ją wezmę. W tym celu znowu udam się na szrot. W środowisku 126P skrzynie biegów ze Skody 742 miały niemal legendarną opinię. Oba auta miały silnik z tyłu i napęd na tył i skrzynie dało się łatwo przełożyć, ale te ze Skody były znacznie wytrzymalsze, a niektóre miały nawet 5. bieg i właśnie na taką trafiłem. Montuję ją do malucha. I teraz czas powtórzyć test. Jakie są moje wrażenia z jazdy Fiatem 126P 1.0 Fire? Jest mniej więcej tak szybki jak Deutico albo Cinquecento 900. Ale ma przewagę, napęd na tył. No i takim autem naprawdę można zaskoczyć innych kierowców. Na pierwszych 4 biegach jedzie podobnie jak na seryjnej skrzyni Fiata 126P, ale 5. bieg w mojej grze po uderzeniu w drzewo przy takiej prędkości samochód już jest nie do odratowania. Na szczęście takich Fiatów w Polsce wtedy było dużo. Wyjmuję silnik, wyjmuję skrzynię, wyjmuję koła, a buda trafia na złom. Znajdę sobie inną. Udało mi się odkupić prawie kompletnego malucha ze szrotu. Silnik i skrzynię już zainstalowałem, ale pojawił się mały problem z kołami. To starszy Fiat 126P, więc ma inny rozstaw śrub niż nowsze wersje. Nie mam niczego, co pasowałoby lepiej. Więc użyję tych, które zostały mi po poprzednim aucie. I przeprowadzam test od nowa. Pierwsze 4 biegi są mniej więcej takie same jak w seryjnej skrzyni malucha. Ale dzięki 5. biegowi będę mógł rozwinąć dużo wyższą prędkość. Skrzynia nie jest w dobrym... policja. Skrzynia nie jest w dobrym stanie, więc trochę zgrzyta przy zmianie biegów i one czasami nie wchodzą. Ale jeszcze ciągle działa. Kurde, ale ruch. 137 km na godzinę. Spróbuję dobić do 140. To było blisko.
139. I jest 140. Werdykt końcowy. Maluch jest dużo szybszy i może zaskoczyć, ale nadal pozostaje w swojej klasie. Ale takie swapy robiło się przede wszystkim dla satysfakcji. Dzięki za oglądanie. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka i napisz w komentarzu, co chciałbyś zobaczyć w następnym filmie.